Dzisiaj taki samochód, o którym trudno powiedzieć coś dobrego. Trudno też powiedzieć o nim coś złego. Więc po prostu Volvo XC40. A dzisiaj przeczytałem, że w zeszłym roku diesle miały mniejszy udział w rynku europejskich samochodów niż, uwaga, elektryki. Naprawdę, te pierwsze 14,6%, a diesle tylko 11,5%. To już jest skansen, panie, skansen. Dlaczego? Ale zajebistą ma flagę tutaj, tą szwedzką. Pięknie to wygląda, lubię takie akcenciki. Tak, fajne, nie? Super to jest, uwielbiam takie akcenciki, naprawdę. Dzisiaj już w elektryku musiałbyś to mieć usunięte, bo to zaburza aerodynamikę pojazdu, w związku z czym zużycie energii rośnie o 0,01 kWh i zasięg się skraca o 100 metrów. Tak. No, a kiedyś to mieli w dupie. Dobra, Volvo XC40 z roku pańskiego którego? 19. 19. I ja już Ci mówię, mój drogi, co to jest za Volvo z roku pańskiego 2019. Mianowicie jest to auto, które jest oznaczone w raporcie Carfax jako kombi. Napęd ma na wszystkie koła. Czy to się zgadza? Tak. Dobrze. Tak. Czyli olej napędowy 150 koni. Wszystko Tak. się zgadza. Tak. Nie jest ze Stanów. Nie no, ze Szwecji. Nie pytam, czy kupiony był w Stanach. No chyba nie. No właśnie. Krajówka. A i Carfax też możesz sprawdzić sobie samochód, który ze Stanów nie jest. Ten był kupiony w kraju. Pierwszy właściciel, 2019 rok, jeździł nim rok i 3 miesiące. Drugi właściciel, kupił go w 2021 roku, jeździł 3 lata. Trzeci właściciel, chyba po leasingu go sobie wykupił, bo wcześniej miał w leasingu, a teraz jest osobą prywatną i z tego co wiem, to tak było. Ktoś kupił go tam po roku użytkowania, a potem jeździł nim tych lat 5 czy tam 6, ale wykupił dopiero rok temu na własność, w sensie z leasingu. To ten pierwszy się nie nacieszył. Zarejestrowany w kraju, brak zdarzeń, potwierdzony przebieg 54 000 w październiku zeszłego roku, we wrześniu, przepraszam, a we wrześniu 2022 miało 31 000. Więc wszystko sprawdzone. Jak Wy chcecie sobie sprawdzić raport w swoim samochodzie, o swoim samochodzie w Carfaxie, to z nami macie zniżkę 15%. Tam proszę sobie iść, kliknąć se tam, znaczy o tam dokładnie, tam nisko, czyli w komentarze, nie w komentarze, w opis i w opisie jest ten link, tam jest napisane co trzeba zrobić, se klikniecie w ten link, se wpiszecie ten kod, 15% taniej jest raport Carfax. Nieważne czy macie auto i swoje, chcecie sprawdzić czy cudze, na przykład papieża, podaj win tylko tej Jety swojej. Albo sąsiada. Co więcej można powiedzieć, Piotruś, o Volvo XC40? To takie auto młodzieżowe, takie trochę bardziej dla mnie niż dla Ciebie. Tak naprawdę wprowadzono je po to, żeby było trochę konkurentem dla XC60. To były takie czasy, kiedy ten segment C crossoverów zaczął się rozrastać. XC60 była w D, a tutaj stwierdzono, musimy zrobić przestronne auto w środku, ale takie, żeby z zewnątrz było mniejsze niż XC60. I to była też już trochę Volvo z tej nowej stylistyki, czyli już miało inne przednie światła, inny nieco grill, inne proporcje, bo zobacz, one są takie, zawsze Volvo było kwadratowe, ale tu jest kwadratowe jeszcze bardziej, płaskie powierzchnie, przednia, tylna, no i specyficzną taką rzeczą, po której się je rozpoznawało, to było to tutaj i ukształtowanie tego tyłu z tym spoilerem i zachodzącym mocno na bok tylnym światłem, czyli lampą. Co? Generalnie z daleka jak jedzie Volvo, to wie, że to jedzie Volvo. Czy to jedzie XC40, 60. I tu trudno się z Tobą nie zgodzić, mój drogi. Natomiast to, co oni wymyślali przez te lata pod maską, to o pomstę do nieba woła. Co pół roku stwierdzali, że nazewnictwo silników będzie inne. Na początku były 3- i 4-cylindrowe i miały oznaczenie B dla benzyny i D dla diesla. Ale potem zaczęli kombinować. Pojawiły się Twin Engine i wiesz, co to było Twin Engine? No, mów, bo Ty bardzo ładnie mówisz. Czyli nie wiesz. Nie, dzisiaj posłucham Ciebie. Twin Engine to były hybrydy plug-in. O to może kuny odstrasza. Wiem, ale to bardziej... Może ktoś się pod maską. No właśnie, gówniany czy nie? Bo pamiętamy jednostki diesla kiedyś, Volvo robiło naprawdę fajne. D5 5-cylindrowe. Potem nastała era tylko 4-cylindrówek. Tu mamy D3 150 koni. Poliftowe? Poliftowe wersje? Diesle, mówię o dieslach. No to najczęstszym przypadkiem to jest ten uszkodzony dekiel zaworowy z odmą olejową. On się odkształca. Brzmi drogo. Wiesz co, około 1500-2000 zł. Nie jest drogie. Nie ma zamienników. Bardzo często warsztaty, przyjeżdżasz do warsztatu, który się nie specjalizuje w Volvo i nie zna tego tematu, wymieniają uszczelkę,
silikonują, bawią się, za chwilę wracasz, bo znowu cię... Nie. No a w ASO robota? Wymieniamy po prostu dekiel na nowy, zaworowy, razem tą odmą, on jest zintegrowany, nie bawimy się w żadne zamienniki, po prostu oryginał. I zapominamy o temacie na jakieś kolejne 80-100 tysięcy. I częsty przypadek w tych poliftowych silnikach to jest problem pompy oleju. No a pompa oleju jak kucnie, no to chyba już nie muszę Ci mówić, co może się stać dalej. A jak Tam taki alarm jest- się świeci, Są- potem może robić takie stuku-puku, potem korba może zrobić tak. Pum. No dobrze, a są jakieś Nie? objawy wcześniej, które mówią, a ty kurna z tą pompą olejową coś jest nie tak. Wiesz co, z tego co mi wiadomo... Żeby zapobiec najgorszemu. Żeby zapobiec, z tego co mi wiadomo, nie masz żadnych tutaj symptomów wcześniejszych, bo po prostu ta No to pompa... kurna super, to ta naprawdę. pompa Czyli po siada prostu Ci pompa i siada Ci silnik, no bo nie wiesz, chyba że przez strzeli, no przypadek jakby nie gdzieś masz trafiłeś. tego możliwości Okej. sprawdzenia, wiesz, To no, stąd rzeczywiście jest sporo przypadków takich, że te silniki 80 tysięcy Tak. przejechały i tak, i koniec. wymieniają słupek, I cały, nie? cały I tak. wymieniają cały słupek. Także dużo tych przypadków Czyli się... te polecamy przedliftowe, Przedliftowe. do 2020 roku, Tak. bo w 2020 roku wprowadzono te nowszej, gorszej generacji, w których już może pompka oleju klęknąć sobie. Tak. Natomiast wracając do tego, o czym mówiłem, że tutaj ta nomenklatura tych silników była porąbana, bo potem nawet diesle miały oznaczenie B. Tak, No, ale ja nie rozumiem... nie wiem, po było co- Twin Engine, potem Recharge, które było najpierw pluginem, a potem było... przejdźmy na tył. 460 litrów. No patrz, pan ma już leciwego Proline dywanik. Wymienimy na nowego? No jasne, że tak, dawaj kurde. Tylko potem go włożymy, jak sprawdzimy walizki. Bo żeby sprawdzić walizki... Co, to się zablokowało, czy co? To jest tak. A co, to się niżej nie da tego? A nie da się, patrz pan. Czyli zrobili podwójną podłogę bagażnika i tej podłogi nie da się umieścić niżej. Tylko tu jest wszystko zablokowane, jak chcesz przewieźć większe rzeczy. Nie wiem, z tego tam nie ma No jakiejś nie. dodatki? No. Proszę, próbuj. Ty tu jesteś ekspertem. A to od czego jest? Nie, dobra, nie będziemy kombinować, bo pulsujemy. Nie będziemy kombinować. 460 litrów z powierzchnią pod, no więc tu możesz sobie tam coś na płasko położyć. No, pędzel. Nie wiem co. Nie wiem, płaski telewizor wsunąć na przykład. Nie, teraz są takie bez kineskopów, to tam idealnie wchodzi. Daj torby. No chyba nie. Chyba nie w tę mańkę. Nie? Chyba tak to będzie, wiesz? Ale za to wejdą dwie, jedna obok drugiej i to już jest spoko. Nawet możesz spróbować we flagę Szwecji to, o. No i co? Sprawdź, czy się zamknie. Jakiego segmentu to jest crossover? Kompaktowego. Co się tak dzisiaj czepia? Kompaktowego. Chciałem tylko powiedzieć, że jak na kompaktowy samochód, dwie duże walizki to jest dużo. Dziękuję, nawet nie zdejmuję. Nauczył się dzisiaj do programu Czepiam, się ja chwali. się czepiam. Ja się czepiam. A poczekaj. No i co? Raz, dwa. Środek ją. 3. 3. Nie zamknie się. A nie zamknie się dlatego, że zobacz ile tutaj plastiku nastrugali Szwedzi. A czy Szwedzi? Niekoniecznie Szwedzi. Szwedo-Chińczycy. A wiesz dlaczego? To jest pierwsze auto w gamie Volvo, które zaprojektowane zostało wspólnie z Chińczykami i nowa platforma jest, na której też robią niektóre modele Geely. Taka firma chińska. I to jest... Co? O co ci chodzi? No, więc tak się nie zamknie. I to mocno się nie zamknie przez ten wystający tutaj próg. No dobrze, dwie duże walizki, ewentualnie mniejszymi jak chcesz, można... możesz sobie kupić trapezowe walizki i wtedy ci się zamkną. Tak. Daj mu. Dej mu. Na zimnym. O, zapatrz. Jest. Dobrze? Ładnie. Krzesła z tyłu mamy dzielone w proporcji 40-60, ale znalazł się też rękaw na narty. O, i tam jak pchniemy, to proszę bardzo, jest rękaw. No może dwie pary nart przejdą przez tą wnękę. Tu mamy strasznie długą tą gumeczkę. Tu mamy gniazdo zapalniczki, mamy jeden haczyk, tam mamy drugi haczyk. Tu mamy apteczkę na rzepa. Wykończone to jest jak cię mogę i nawet zobacz, jest mój kochanieńki hak holowniczy. O! I A to cyk. jest fajne. Ja To jest bardzo fajne. ja te- lubię też ja lubię też te lubię elektryczne haki, nie? Lubię te chowane i wcale nie musi być chowany całkowicie elektryczny, bo wiesz, niektórzy kombinują, jeszcze dorzucają tam silnik elektryczny, żeby on się sam wychylał, sam się chował. ale wtedy stoisz i I czekasz. trzymasz To palcem, wolę nie? zdecydowanie Tak. takie rozwiązanie. Kamiera jest, kamiera nie ma spryskiwacza, więc jest cały czas w tym miejscu. Jaka? U,
O, pier... i to wiesz. do... I tym urzekała XC40 w momencie, kiedy wchodziła na rynek. Bo choć auto ma poniżej 4,5 metra długości, to miało z tyłu bardzo dużo miejsca na nogi, no i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tutaj naprawdę mam na kolana, jak na ten segment samochodu, mnóstwo miejsca na stopy, dużo nad głową i siedzę w wygodnej pozycji, tych nóg nie mam jakoś zadartych do góry, jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, jak tutaj nam się zestarzały materiały. Auto ma tylko 55 000 przebiegu, więc to jest niewielki przebieg, a tak, skóra jest wyświecona, tu może tego nie widać, ale tutaj z przodu. Na szczęście, zobacz, nigdzie nie jest poprzedzierana, nie jest wytarta, to jest kwestia odtłuszczenia jej i ona znowu będzie matowa. Tu Więc jest troszeczkę, ale chyba ona... Nie, tak. to jest od jeansów, czy to jest Wiesz wytarty co? lakier? Nie, to jest chyba od jeansów tutaj i po przyciągu widać takie delikatne niebieskie przebarwienie, wiesz? I także fotele zniosły ten upływ czasu naprawdę nieźle, chodzi tylko o doczyszczenie ich, zakonserwowanie, odtłuszczenie, zmatowienie, natomiast to się brzydko zestarzało. To jest taki materiał a la wykładzina i jak nowe były te samochody, to można było sobie to w różnych kolorkach zamówić i super to wyglądało. Bo cała kieszeń wyłożona tutaj nad podłokietnikiem, ale zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. Z tego normalnie wyłażą włosy. Tu ewidentnie było to bardziej intensywnie użytkowane, czyli siedział jakiś dzieciak prawdopodobnie. Natomiast reszta materiałów w porządku. Tu miękko, tu fajnie, tu miękko, tu miękko, tu miękko, tu miękko. No tutaj zaczyna się plastikowo robić, ale to domena tej klasy. Natomiast niewielki jest ten otwór drzwiowy, szczerze mówiąc, więc jeżeli mielibyście, o zobaczcie, to one już są max otwarte, nie? No, to jest na maksa odchylone, no mogłyby się szerzej. To jest malutki otwór drzwiowy, nawet jakby chciał tu człowiek fotelik wpiąć taki bardziej rozbudowany, to już będzie musiał się trochę nagimnastykować. Oto dowód na to, że tam z tyłu naprawdę jakaś dobra fleja jeździła, ponieważ tutaj to wszystko jest w stanie idealnym, a przecież tutaj też się trzyma rękę, kierowca też zawsze wrzuca tam jakieś graty, a to wszystko jest obite tym samym materiałem i tu wygląda jak nowiuśkie. Pięknie, premium brzmi. Także w cenach nie jest premium, jeżeli chodzi o naprawy, ale drzwi się zamykają premium, także Volvo jest premium. Właśnie No to i zawsze jak ta wykładzinka Ci się pobrudzi, to możesz sobie w komforcie kupić z metra. 9,99. 1 metr na jedne drzwi, 20, 30, 40 zł. 4 dyszki. Dokładnie. Tylko jakiegoś dobrego kleju. tapicera, żeby to pokleił. Sam Ale ja to zrobisz. lubię, to jest fajne. Natomiast gorzej jest już tutaj z tą deską, ale to o tym potem. Jeszcze wówczas te przedliftowe Volvo, wiesz co miały? System Volvo, a nie późniejszy system oparty na Android Automotive. I tą dźwignię zmiany biegów, która mnie trochę irytuje. No to nawet nie dźwignia, tylko to lewarek Znaczy, ale wiesz taki, o co nie? mi chodzi, że musisz... Wybierak, o! Wybierak, że Wybierak. jak chcesz ruszyć, to musisz dwa razy. Tak. Wiem, to było nieszczęśliwe rozwiązanie. No, obsługa tego też nie była jakaś spektakularnie intuicyjna i łatwa, natomiast no, przynajmniej było wszystko pod ręką, miała już jakiegoś tam Apple CarPlaya po połączeniu przez przewodem, no i składane zagłówki z tyłu. O, silny dostał w łeb właśnie. No, ale to wszystko było, wiesz, ładne, czytelne. Mnie ten system się podobał. I przed twarzą nie szukasz. Potem był ten googlowski, który działał dramatycznie. Teraz znowu go zaktualizowano i ten najnowszy naprawdę działa już super, bo jeździłem w XC90, w którym jest ten Google Android Automotive, przepraszam, z nakładką Volvo, ale jest śliczny, bardzo intuicyjny w obsłudze, naprawdę działa. Robi robotę, tak? Tak, robi robotę. Nie, Jeden nie z miałem. najlepszych systemów multimedialnych w tym momencie. A mieliśmy Właśnie, o jakości widzę. powiedzieć, bo tu tak, o ile rzeczywiście te drzwi fajne z tym, no ale to miękko, tak, tutaj drewieneczko, no ale już tutaj na przykład było dużo plastiku w XC40, gdzie w XC60 było go troszkę mniej, ale jak na tę klasę to i tak nie jest źle. Estetyka Volvo generalnie, też nie możesz tak jak z zewnątrz, tak i w środku nie pomylisz tego z żadnym Nie innym pomylisz, autem. ale powiem Ci, że czuję, że jednak siedzę nie tak jakby 100% Volvo, wiesz? A dlaczego? Nie wiem, jakoś ta kierownica taka mi bardziej, mimo że jest skórzana, jest taka, nie wiem, bardziej bym powiedział plastikowa. Nie wiem, jakoś tak się, wiesz, ten tutaj boczek jakiś taki trochę twardszy. Nie wiem, no jeździliśmy 60 wtedy, pamiętasz? Tak. Ja też jeździłem prywatnie XC90. No i jednak czuć, że te wyższe modele chyba są troszeczkę bardziej, wiesz, lepiej wykonane może. Jakieś te lepsze materiały są, nie? Pomimo, że mamy tutaj naprawdę bogatą wersję wyposażeniową, Tak. bo jest i Harman Kardon, i drewienka, i skórka prawdziwa na fotelach, i podgrzewanie tych zydli, więc tutaj rzeczywiście przy tej wersji ktoś się
Przyłożył, ale zawieszenie jakie fajne. Ty, no właśnie. I powiem Ci więcej, to było pierwsze Volvo, które nie prowadziło się jak Volvo. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, jeżeli chodzi o sprężystość zawieszenia, to dużo lepiej mi się nim jeździło niż na przykład XT60, która jeszcze jest taka gumowata trochę, taka ospała, jeżeli chodzi o reakcję. Jest To sztywniutki. tutaj bardzo mi się zawsze podobała właśnie praca i zawieszenia, i układu kierowniczego w XC40. No i widzisz, wszyscy zrezygnowali na przykład z tego prawdziwego drewienka albo ukrywają je pod jakimś lakierem, a jedyne Volvo stosuje prawdziwe słoje, że czujesz to wszystko pod paluchami i do dzisiaj to robią. I to mi się podoba. Każdy wzór tego jest inny wtedy, nie? Czy to jest plastik? Co ty gadasz? Jaki plastik? Plastik. W życiu. Plastik. Prawdziwe drewienko. Zawieszenie wrażliwe tu jest na dziury, na polskie drogi, jeżeli chodzi o trwałość? Wiesz co? Wbrew pozorom nie, bo te zawieszenia przejeżdżają jakieś 100-150 tysięcy bez jakichś dużych problemów. Zawieszenie jest proste, bo tu mamy kolumnę MacPersona i na dole mamy wahacz zwykły, trójkątny tak zwany. Dwie tulejki stworzeń. Także takie 100 tysięcy, 150 tysięcy przejeżdżają, nic się A tutaj potem nie dzieje. ewentualna naprawa, wymiana jakichś Wiesz wahaczy, co, amortyzatorów. jeżeli chodzi o amorki, to amorki możemy znaleźć w zamienniku i taki koszt amortyzatora jednego naprzód, przykładowo to jest około 750 zł. No już jest większy problem, jeżeli mielibyśmy wymienić wahacz, bo wahaczy w zamienniku nie znajdziemy. O. Nie znajdziemy. Volvo ma to do siebie, że lubi sobie jednak niektóre elementy Zaprojektować pod siebie i tak, żebyś musiał przyjść do Volvo i je kupić, ale co zawsze uczulam i zawsze mówię to przy testach tych wszystkich samochodów, słuchajcie, dzwońcie po prostu do ASO i zapytajcie się, ile te części kosztują, bo bardzo często możemy się mile zaskoczyć, prawda? Sam wiesz, jak kupujesz czasami jakieś części do samochodów swoich prywatnych, że Wiem. można... Bywają Nie? I powiem Ci, nawet do tych 20-letnich samochodów, które mam, to zaskakująco dużo części jest dostępnych w ASO i one są w przyzwoitych pieniądzach. Tak, i one są w przyzwoitych pieniądzach. Tak jakby serwisom i generalnie markom zależało na tym, żeby te auta pozostały przy życiu, nie? Im też chodzi o to, żeby te części też się sprzedawały, tak? Nie tylko samochody. W pewnym momencie, kiedy wiesz, przyjeżdżają te 4-letnie samochody Max i wiesz, w pewnym momencie te auta nie trafiają już do ASO, tylko jeżdżą do niezależnych warsztatów, bądź tam do jakichś tam swoich mechaników prywatnych, bądź jak ktoś jest sam mechanikiem, na przykład naprawia, no to żeby te części jakby, wiesz, też się dalej sprzedawały przez serwis i stąd też zachęcają właśnie takimi dobrymi cenami. Dlatego zawsze mówię, słuchajcie, jak kupujecie cokolwiek, jakieś części do samochodu, czy to klocki, czy zawieszenia, zadzwońcie do serwisu, zapytajcie, nie kupujcie wszystkiego na znanych portalach aukcyjnych, bo można kupić naprawdę tanio i oryginalne części. Co do skrzyni biegów, nie miałem tutaj żadnego problemu, No nie słyszałem. Tak, ZF chyba go robi, czy iSyn. iSyn bodajże, ale ja nie miałem przypadków żadnych, nie słyszałem też o przypadkach usterek tej skrzyni biegów. No poliftówka zmienili, tak? Tam na dwusprzęgłówkę i jeden bieg mniej, tak? Być może. Tak? No jeździłeś, nie pamiętasz? Nie pamiętam, powiem Ci. Tyle tych samochodów człowiek obraca w ciągu roku. Że... Dzisiaj były 3 testy, tak? Jakbyś aktora porno zapytał, która z nich miała 7 palców u nogi, a która 8, też by nie pamiętał. Właściciel tego auta nie próżnuje i nie oszczędza go, bo ciąga nim przyczepę nawet z łódką, ciąga nim przyczepkę z motocyklem, ze skuterem wodnym, no ze wszystkim, co się da, więc wykorzystuje auto do... Może nie codziennie, tylko to jest taki weekendowy samochód, ale robi wtedy duże przebiegi i zazwyczaj coś ciągnąć za sobą. I jego doświadczenia są takie, że nawet jak ciągnie przyczepę, to średnie spalanie to 8,5 litra. To przy pociągnięciu przyczepy to nie jest dużo, nie? Przy tych gabarytach samochodu, duży CX Nie. z przodu, nie? Nie jest to dużo. Nie. No całe 150 koni i do tych 150 koni dorzucano Ci albo napęd na przód, albo napęd na przód i tył, czyli AWD, a wersja mocniejsza 190-konna o oznaczeniu D4 miała już napęd AWD standardowo. Natomiast czy jest jakaś różnica między tym D3 a D4?
techniczne, mechaniczne? Mówisz o silniku czy o silniku. napędzie? No o napędzie to wiadomo, no. Znaczy no mocowa i on się różni od sprzętem, więc może być jakiś inny tam wtryskiwacz, większa turbina, ewentualnie program bądź sam No, ale rozumiem, że sterownik, sprzętem tak? się mogą różnić, tak? No, to samym sprzętem, blok silnika i ten, myślę, że jest to samo, nie? Wiesz, wątpię, żeby Volvo zrobiło coś innego. Większość marek tak po prostu No nie, niektóre nawet robią producentów tak, że robią, nie? nawet masz turbo to samo, tylko różnią się po prostu sterownikiem, nie? Sterownikiem, dlatego mówię, wiesz, i kupujesz wersję 150-konną albo 170-konną i one się różnią tylko i wyłącznie sterownikiem silnika. Dlatego to jest to też, o czym często rozmawiamy, warto zrobić sobie chipa i zaoszczędzasz przy zakupie takiego auta 20-30 koła, no bo te mocniejsze wersje są zazwyczaj droższe. Zazwyczaj. Zazwyczaj. Tak, to prawda. Natomiast fajnie wyciszony jest. Póki co, przynajmniej przy tych niskich prędkościach. Oprócz tych kół, które są głośne... Nawet silnika nie słychać jakoś specjalnie. I nie słuchać, że to jest klekot w ogóle, nie? Tak, przy niskich prędkościach obrotowych silnika. Nie? Ale przy tym teście Volvo, co mieliśmy też tą 60, pamiętam, że też był ten dieselek fajną, miał kulturę pracy i nie był ten taki klekot, którego ty nienawidzisz. No nie, Nie był to Francuz taki typowy, nie? Klekoczący. Teraz go troszeczkę było słuchać, nie? Jak podciągnął te obroty, ale nie jest męczący. Że w trybie Eco, który Ci włączyłem, nie masz obrotomierza, tylko był taki wskaźnik, w jakim zakresie się poruszać, żeby było ekonomicznie, a tu masz taki typowy obrotomierz. Ja zawsze lubiłem Volvo za kilka rzeczy. Najbardziej za estetykę wnętrza, bo one nie są takie wybajeżone jak te niemieckie, ale zobacz, jak one wolno się starzeją. Spójrz na Volviaki 2014-15 rok, które mają 10 lat, jak one ciągle wyglądają fajnie w środku. Przede wszystkim z pierwszą XC90, którą teraz zrobili po 11 latach jej lifting i zmienili tylko duży ekran i jakieś tam drobne detale. Więc owszem, nie jest to, mówię, bajer, wodotrysków tam nie ma, ale to wszystko jest czytelne i przejrzyste. Volvo zegarów cyfrowych nie ustawisz sobie. Nie możesz sobie zmieniać grafik, kolorów i w ogóle. Tam one delikatnie, jak zmieniasz tryb, to mogą się zmienić same w sobie. No, ale to są detale. Pierdółki takie, nie? Ale masz wszystko, co potrzeba. Jest czytelne, pokazuje Ci, ile z paliwa zużyłeś, jaki masz zasięg. Najpotrzebniejsze informacje. Czyli co, jak zaczyna mi się Volvo podobać, to znaczy, że się starzeje? Zdziedziałeś już, Zdziedziałem. dokładnie. Nie, mnie się zawsze podobały. Czy Nie, miałem widać, że 20 mam lat, czy siwych 30, włosów, mi czy się sypnęło. 40, czy 50. Także... To nie jest program o Tobie, Klapysz. Nie, po prostu mówię, że się zdziedziałem, się stary zrobiłem, dlatego mi się Volvo zaczyna podobać. Mnie podoba się. Mniej mi się podoba to, jak jeżdżą, bo one przy wyższych prędkościach po prostu są nieprecyzyjne i przynajmniej większość. XT40 jest wyjątkiem w tym wypadku, bo ono naprawdę fajnie się prowadzi, nawet przy wyższych prędkościach. No natomiast szczerze, no zabieg pod tytułem dzisiaj oferuję Ci samochody, które mają niecałe 5 sekund do setki, 455 koni, ale możesz pojechać nimi maksymalnie 180 na godzinę. Kupuję samochód, płacę za niego hajs, nierzadko 300, 400, 500 tysięcy i sobie po prostu nie życzę, żeby ktoś mi wprowadzał takie ograniczenia. Łukasz, ale ty masz po prostu gadania. No wiem. Kupujesz auto i nie więcej niż 180. I nieważne, czy jedziesz po niemieckiej autostradzie, czy jedziesz w Szwecji, po prostu nie więcej niż 180. I tyle. Ale tu ma I dziękuję. klapeczkę taką, za którą ma schowek za to, plastikowy w środku bardzo, wiesz? Wszystko. Napęd na 4 koła, jak tutaj mamy, oparty na Haldexie. Wymaga jakichś ingerencji, interwencji, serwisów, zabiegów specjalnych. Wymieniamy oliwkę co 80 tysięcy dla bezpieczeństwa i mamy spokój. Okay. Czyli niedługo mu się A ile on ma wypadał. przebiegu? Wiesz co, ma 56 tysięcy. No, to z 25 jeszcze. No, ale jakieś 20 tysięcy można tą oliwkę w tym Haldexie sobie Dobra, z tyłu depnij mu Pan teraz mieć. do 120. Zresetuj mu komputer pokładowy, naciskając w dźwigni kierunkowskazów. Poczekaj, bo coś jedzie szybciej niż my i nie będę, wiesz... O człowieku, 8 razy mogłeś To wyprzedzić. jest kultura. I resetuj. Przytrzymuj, resetuj. No, dobra. I już. I teraz słuchać te koła. Teraz słuchać te Widzisz? opony, bo jedziemy te po... opony, nie, po prostu jechaliśmy wcześniej wolniej na tych Twoich tam, wiesz, osiedlowych. Po prostu są głośne opony, Łukasz. Tutaj jest betonowa nawierzchnia, Ale zaraz tak, wjedziesz na asfalt, ja będzie wiem, inaczej. tylko że oprócz tego wszystkiego te opony są po prostu głośne. No może masz rację. Natomiast jeżeli chodzi o szumy powietrza i wyciszenie silnika zero. I ja w ogóle nie Szumy słyszę. powietrza delikatne gdzieś przy słupkach, więc jest naprawdę
więcej niż przyzwoicie, jeżeli chodzi o wyciszenie, biorąc pod uwagę klasę samochodu. Tak. Średni crossover, tak, kompaktowy. 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 Słuchaj, naprawdę mi się fajnie tym Zobacz. samochodem jedzie. Jest ciszej. Mówiłem Ci, że to jest najlepiej prowadzące się Volvo, moim zdaniem. Nie, naprawdę. Nawet zaczynają mi się podobać Volviaki. Volvo? Będziesz zmieniał? Ale śmiejesz się, nie kupiłbyś sobie Volvo? Ja bym sobie kupił. To moja żona zawsze powtarzała, że ona nie chce Volvo. Więc dlatego nie mam Volvo, bo tak to bym miał Volvo. Mówię całkiem serio. Nie słuchaj się żony. Ja się swojej nie słucham. I już nie muszę. Ty jesteś mały chłopak, to w XT90 się zgubisz. Ja bym Ci taką XT60 60, nie? Właśnie 40, natomiast niesamowicie one trzymają cenę. Wiesz, za ile właściciel tego auta kupił je w 2021 roku na początku? Jak było nowe? Nie, ono nie było Znaczy, nowe, no, ono miało dokładnie 1,5 roku tam miało, 10 tak? albo 15 tysięcy kilometrów przebiegu, więc było prawie nowe. Prawie nowe. Dotarło się ledwo co. Myślę, gdzieś pewnie coś pod 200 podchodziło? 165 tysięcy złotych zapłacił, mimo że auto było od pewnego właściciela, kupione w salonie Volvo, w programie, z gwarancją i tak dalej. 165 tysięcy. Wiesz, ile dzisiaj jest warte? 140. 165 tysięcy złotych. Co ty gadasz? Naprawdę, z takimi przebiegami jak te auta są, to są tyle jeszcze warte, bo ono ma bardzo mały przebieg, 55 tysięcy, tak jak mówiłem. Bo obecny właściciel używa go weekendowo, na wyjazdy, był tam raz w Rzymie, czasami pojedzie na Mazury, innym razem pociągnie sobie przyczepkę z motocyklem i to wszystko. Egzemplarze z początku produkcji, które mają pod 200 tysięcy przebiegu, kosztują tak w okolicach 90 tysięcy. Nie? Więc trzymają naprawdę nieźle No cenę dobrze te trzymają. samochody. Tak. Tak. Natomiast moim zdaniem wynika to z tego, że te przedliftowe są bardziej pożądane niż te poliftowe. No z racji tej mniejszej awaryjności tych silników, Tak. które są wprowadzone. No i średnie spalanie 120-137 i 30 7,3. litra. Tak. To też by się potwierdzało z zeznaniami tego obecnego właściciela, który mówi, że no jak się naprawdę postara, to w trasie poniżej 6 litrów, poniżej 7 litrów, natomiast regularnie to takie bardziej 7,5 litra, a jak ciągnie przyczepę to 8,5 litra. Z perspektywy czasu, powiem Ci, jak patrzę na to, jak Volvo się rozwinęło, to współpraca z Chińczykami bardziej im pomogła, może im inaczej, zaszkodziła trochę wizerunkowo, ale technologicznie i jakościowo bardzo im pomogła. Jak patrzę na te współczesne niektóre te samochody, to jeszcze i porównuję z Volvo, to Volvo trzyma przynajmniej tę jakość, jeżeli chodzi o materiały. No, nadal robią prawdziwą skórę do samochodów. No, Już niektórzy powiedzieli, nie, to takie czasy, to wegańską. A ekologiczne Volvo stwierdziło, że dobra, okej, no ale skóra to jest skóra. No. Skóra ma być Trwały skóra. materiał ma być skórą i tyle. I robią nadal prawdziwą skórę. Tu masz Drive tu Mode, mam. tu masz Dobra. Dynamic, czyli wysokie osiągi, mój drogi, bardzo wysokie nawet, bo 10,2 do setki to nie w kij dmuchał, więc teraz postaraj się jeszcze ten rezultat przenieść tutaj. Zapnij te pasy. Trzymaj to się. Gotowy? 3 rosłych chłopów, I cały zbiornik paliwa. 6-letnie auto, pełen zbiornik paliwa, no... Ojo! Ale napęd AWD... A, idziesz! O! Tu na kalendarz zaraz wyciągnę. No, dobra, już. A, już. No, cię. O, Znaczy, przepraszam bardzo. O kurczę. O kurczę. O kurczę. O kurczę. 11,5 sekundy. Ajajajajaj. To nie jest samochód do wyścigów, to jest samochód po prostu do poruszania się Spokojnego. spokojnego, statecznego. Cieszenia się niskim zużyciem paliwa. Tak. Cieszenia się I z komfortem tego, że jazdy. ty jeździsz Volvo, w związku z czym nikogo nie musisz wyprzedzać, tylko niech inni wyprzedzają ciebie. Pośpiech poniża. Tak, pamiętaj. widziałem Pośpiech poniża. tak, widziałem tą naklejeczkę na samochodzie. Pośpiech, Poniża. słuchajcie, poniża. To jest ten rodzaj samochodu, do którego nie chce się przesiadać za kierownicę. Zawsze tutaj pamiętasz, po 0-100 to była zamianka, a tutaj kompletnie mnie. To może też jest kwestia mojego samopoczucia, bo jak słyszysz. Nie, po prostu jest Ci tu wygodnie w tym samochodzie. Jest Ci wygodnie tutaj na miejscu pasażera. Silnemu jest wygodnie z tyłu, bo silny też nie chce, nie czuje, żeby mnie tu klepał, że chce się zamienić. Że powiem szczerze, to jest bardzo dobry samochód.
Brakuje mu oczywiście mocy, fajnie by było, żeby dynamika była lepsza, ale jak rozpatrujesz ten samochód na zasadzie drugie auto dla żony, jak rozpatrujesz to auto, taki fajny, nie za duży, żeby dał radę jeździć po mieście, ale też jak chcę pojechać gdzieś dalej, to żebym wziął dwoje dzieciaków, których mam i sobie pojechał w trasę. Zajebisty samochód. Kompaktowy crossover, niewielki z zewnątrz, którym wszędzie w mieście zaparkujesz, a jednocześnie jak jedziesz 4-osobową rodziną na wakacje, to jesteś w stanie się spakować, dojechać na te wakacje komfortowo, w ciszy, spalając niewiele paliwa i po prostu się ciesząc tą drogą. Super. W ogóle nic więcej nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz Nie jebutnego zrujnuje Cię suba. też eksploatacyjnie, bo nie jest drogi w utrzymaniu ten samochód. I Jeżeli tym coś mnie Ci zaskoczyłeś. kucnie, nie? I tym mnie zaskoczyłeś. Tak, bo on jest porównywalny, tak jak Ci mówiłem, do Golfa 7, nie wiem, Audi A3, Cenowo. powiedzmy, cenowo częściami, tak? Tak, to fajnie. To. A bierzmy też pod uwagę, że nie każdy jest tak zboczony na punkcie samochodów, tylko niektórzy używają samochodów jak wiertarki. I to jest taka właśnie wiertarka. Narzędzie. To jest takie narzędzie. Narzędzie. Sprawne, porządne, jedzie do przodu, jedzie do tyłu, skręca jak trzeba. W dodatku jak na Volvo ma fajny układ kierowniczy i zawias. 8 punktów, dziękuję. 8,5. Brawo ty. Dobranoc. Bye.